to jest, gdy w związku dzieli się ze sobą nie tylko życie, ale także jedną ciężarówkę? Jakie zaskakujące przedmioty znajdziemy w kabinie kierowcy? Oraz co dzieje się na parkingach? Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i o pracy kierowcy zawodowego rozmawiam z Nikolą Frankowską oraz Sebastianem Kulczyckim, kierowcami zawodowymi w Raben Transport, bo droga jest równie ważna jak cel. Podcast w drodze dowozi Raben. Dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kąciku zwierzeń. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak cieszę się na naszą rozmowę. Nie tylko dlatego, że na pewno macie wiele ciekawych historii do opowiedzenia, ale też ze względu na to, że mam bardzo duży sentyment do ciężarówek, a to za sprawą gry komputerowej z czasów dzieciństwa. Tutaj jak opowiadałam chłopakom przed nagraniem, to oni nie kojarzyli, więc nie wiem, czy wy będziecie. Natomiast gra nazywała się Big Motor Trackers i jeździło się ciężarówkami, trzeba było sprzedawać towary, które ma się na pacę i wtedy stwierdziłam, że to jest w ogóle magiczny świat trackerów. Także dla tych, którzy nas nie widzą, tylko słyszą, to ze mną tutaj w studiu poza ciężarówką Rabena, która z tyłu stoi, jest Nikola i Sebastian i wy oboje jesteście trackerami, czy trackersami, jak powinnam powiedzieć. Nikola? Kierowcami zawodowymi. Kierowcami zawodowymi. Słusznie, język polski Przyjęło się po prostu z angielskiego tracker, czy ja uważam, że powinno być po prostu kierowca zawodowy. To powiedzcie mi... Kierowca zawodowy... Nie międzynarodowy. Międzynarodowy może być, ale pojazdu powyżej 3,5 tony, tak? O, kto ma czas, żeby tak długie określenia używać? No po prostu, kierowca tira. No właśnie. I kończ. Zawodowy. Czyli to się wiąże z zawodem. Ale powiedzcie mi, czy jednak bycie kierowcą ciężarówki to nie jest już trochę styl życia, że to jest więcej niż praca? No więcej czasu jednak się spędza w tej ciężarówce, to już tak naprawdę przynosi się dom do ciężarówki, to jest drugi dom, więc ja na przykład w moim przypadku spędzam 5 dni minimum w tygodniu w ciężarówce, także to już musi być styl życia, do tego trzeba się przygotować, trzeba być gdzieś tam odpornym na takie warunki, a nie inne, trzeba po prostu się nauczyć jak żyć i pracować w jednym czasie. Dom na kołach. Dokładnie. Okej, czyli to jednak w dużym stopniu już staje się całe życie, nie tylko praca, bo myślę, że tak jak niektórzy pracują w korporacji, to o powiedzmy 16 wychodzą z biura, wracają do domku i znowu o pracy będą myśleć prawdopodobnie, jeśli nie ma jakichś większych problemów do rozpamiętywania w domu, dopiero następnego dnia o 8. A jak się jeździ ciężarówką, no to z tej pracy się właściwie nie wychodzi za często. I się bardzo miesza z tymi prozaicznymi, codziennymi czynnościami. No tutaj Nikola wspomniała, że ona mówi o 5 dniach, a niejednokrotnie jest tak, że my wyjeżdżamy na 2 tygodnie. Kiedy się wyjeżdżało na jeszcze większy czas, czas 3-4 tygodnie, no to było wyzwanie dla nas, dla rodzin. Tego nikt już nie widzi dalej. Wszyscy mówią, bo ty jesteś kierowcą, bo to. Co z tego, że są fajne widoki niejednokrotnie, ale... No właśnie. Wiele rzeczy zostawiamy w domu, tak? Problemy. No tak. Chociaż za kierownicą też dobrze się nad nimi myśli. No ale w pewnym momencie też jazda sama w sobie generuje te problemy. Tak, obecnie ruch jest takie natężenie ruchu, że jest to naprawdę mocne skupienie i człowiek po takich 9 godzinach jazdy naprawdę potrafi być zmęczony. W przeciwieństwie co niektórym się wydaje ludziom, że co to jest jechać 9 godzin, tak? To nie jest samochód osobowy. To jest 40 ton na kółkach. Ale przepraszam bardzo, kto uważa, że po 9 godzinach nawet za kierownicą osobówki jest się wypoczętym? To też jest wymagające, bo to skupienie też jest potrzebne i w ogóle uważam, że jazda samochodem wcale nie jest tak banalna, więc nieważne już jak duży jest, a przy ciężarówce to dochodzi jeszcze większy bagaż dosłownie. Tonaż, ale też wiadomo, inne są przenośniki prędkości, inne są komforty, no to nie jest osobówka, to jednak jest to troszeczkę inaczej, no i notabene zachowanie też kierowców osobowych samochodów, którzy widząc zjazd, on musi tu pilnie zjechać. I co więcej tłumaczyć. To ja oczywiście jestem zdania, że jazda
za kierownicą ciężarówki wymaga jeszcze więcej. Natomiast uważam, że w ogóle mówienie, że jazda samochodem nie jest wymagająca, jest. Skupienie trzeba zachować. Także też zdziwię się, że ktoś mógłby uważać, że 9 godzin za kierownicą jakiegokolwiek pojazdu to jest łatwa sprawa. To znaczy może ja do tego, czy tam Nikola tak podchodzimy, bo no po części to jest nasz zawód, tak, że my inaczej do tego podchodzimy niż można powiedzieć człowiek, który dojeżdża codziennie do pracy tam 30-50 kilometrów, a nagle miałby wsiąść i jechać gdzieś dalej na wakacje. Okazuje się, że takie wyzwanie jest dla nich, przerasta ich. Muszą się zatrzymywać 200 kilometrów, przerwy, coś. No my troszeczkę inaczej do tego podchodzimy. Tak, jeszcze w moim przypadku 21 godzin ma doba kierowcy, no bo jeżdżę w podwójnej obsadzie z partnerem, także ja jadę te 9 godzin i partner, także my się zmieniamy. 4:30 ja, partner 4:30 i znowu ja i partner, także to nie jest tak, że 15 godzin i pauza, tylko 21 godzin na nogach. Wiadomo, coś tam śpimy, jak drugie prowadzi, no ale to jednak jest 21 godzin. Gdzieś tam dyspozycji. Tak. Zaraz wrócimy do tego, że jeździsz z partnerem, bo to jest dla mnie też jakiś majstersztyk, ale najpierw zapytam was, jak w takim razie zaczęła się wasza przygoda z jazdą w ciężarówce? No Nikola pierwsza. No to u mnie było po prostu od zawsze to jakimś takim marzeniem od dziecka. Rodzice zawsze mówili, jak taka mała w ogóle, bo ja wiadomo 157, 2 mniej i bym w foteliku musiała jeździć, także zawsze mówili, że to nie jest kobiecy zawód, że nie, że mimo, że mama jest kierowcą autobusu zawodowym, tata Co też. za rodzinka! Tak. I też w wieku 20-19 lat zrobiła sobie tam uprawnienia, także no dziwiłam się na początku, że tak podchodzi, ale jednak no wiem, że się obawiali tej pracy, tego jak to wygląda tak naprawdę w praktyce. No ale ostatecznie poznałam partnera i poznałam ten świat ciężarówek, jeździł już w firmie Raben. No i zaczęłam z nim jeździć, no jako pasażer na początku, no ale jak on prowadził, to ja tam z boku, z fotela pasażera cały czas, że chciałabym jeździć, że no po prostu bardzo mi się to spodobało. No i chwila, 2 miesiące nie minęły, pojeździłam z nim i zaczęłam robić uprawnienia na ciężarówki. Wcześniej co prawda jeździłam autobusem takim 9-osobowym, ale długim, woziłam dzieci niepełnosprawne do placówek. No a później już tak jak poznałam partnera, tak zrobiłam uprawnienia i zaczęłam po prostu jeździć ciężarówką. Niesamowita sprawa, ale w ogóle kierowcy mogą tak mieć ze sobą w kabinie pasażera? Można sobie tak po prostu pojechać z kierowcą w trasę? Można, jeżeli nie przewozisz ADR-ów i za zgodą firmy. A co to jest ADR? ADR-y to są substancje niebezpieczne. Niejednokrotnie tam farby, czy tam jakieś rozpuszczalniki. No i wtedy by musiał mieć po prostu pasażer też uprawnienia ADR-owskie. Bo to jest dodatkowe gdzieś tam. Ale tak, to można towarzyszyć. Tak, ze zgodą firmy oczywiście. Przede wszystkim, nie? Super. A jak zaczęła się u ciebie, Sebastian, ta historia? Oj, u mnie wiadomo. Czasy dzieciństwa, słynny film Konwój. I takie porównanie było, gdy Konwój jest z lat 70. bodajże filmem. Nie pytaj. Nie, z 70. No i takie porównanie, no nie wiem dokładnie, który to był rok, no ale tam było to naście lat. Widzimy taką potężną ciężarówkę, a my co posiadaliśmy wtedy? Stara Jelcz Aliaza, tak? Mówię, wow, tym to się jedzie, nie? No później tak, czasy wiadomo wojska, a po wojsku zrobiłem uprawnienia C, no i przesiedliśmy się na ciężarówkę, tak? No nie mogłem pracować w swoim zawodzie wyuczonym jako piekarz, byłem wcześniej tam przedstawicielem też handlowym w piekarni, no ale jednak cały czas do tych 40 ton ciągło. Przygoda jak to się mówi, na starym takim Mercedesie 1117, a później już Iveco, Mercedes Actros, no i tak... Zostało chyba. I zostało. A co dokładnie was ciągnęło? Co takiego ma w sobie ten zawód, to zajęcie, że ciągnie? Bo mnie na przykład ciągnie bardzo do samochodów. Uwielbiam jazdę, lubię długie trasy i ciągnie mnie to, że właśnie siedząc za kółkiem lubię sobie dużo rozkminiać. To, że mogę sobie pojechać gdzie chcę, nikt mnie nie powstrzyma na razie, jeśli nie zamknę jakoś granic czy coś. I to mnie bardzo kręci, czyli dźwięk silnika. A co jest w przypadku ciężarówek? Co najbardziej was kręci w tym? No tak jak powiedziałaś, ta wolność taka, że po prostu można... No po pierwsze, kocham ogólnie jeździć, a za kółkiem czuję się najlepiej. Po prostu szczęśliwa, uciekam od problemów, uciekam od wszystkiego. Jest to dla mnie takie relaksujące. No i
Po prostu tego się nie da gdzieś tam opisać, trzeba spróbować i to już uzależnia. Pierwsze wejście do ciężarówki już się kończy tym, że się robi uprawnienia i zaczyna pracę w Rabenie. Jak z pierwszą dziarą, jak zrobisz jedną, to usiądziesz kolejną. No ja mam 3, także wiem jak to. No plus z kabiny są lepsze widoki niż z osobówki. Znaczy... Więcej się widzi. Tak, na pewno więcej się widzi. Co do tego jeszcze można doznać? Dopowiedzieć to, co Nikola powiedziała, taka niezależność. Wsiadasz, wiesz, za co jesteś też odpowiedzialny, nikt ci niczego, że tak powiem, nie powie, że coś zrobisz źle, bo pomylisz się tylko raz. Masz jechać z punktu A do punktu B, załadować, rozładować i na nowo. Załadować, rozładować. Plusem są do tego co? Fajne widoki, zwiedzanie wielu krajów, o których kiedyś się notabene tylko słyszało, zobaczenie innych kultur, posmakować innego jedzenia. Najlepszy element każdej podróży. No, nie reklamując niczego, no wiadomo, bardzo dobry francuski ser czy włoska szynka, nie? Coś pysznego. Ale to już jest inny temat. A powiedzcie mi, wy oboje jeździcie na międzynarodowych trasach? Tak. I ile właśnie, powiedzmy, krajów odwiedzacie w miesiącu? Czy waszą pracę się też tak w kontekście miesiąca rozpatruje? Czy Tak. jakiś inny system? Mamy, tak trudno stwierdzić. Powiem szczerze, ja do tego teraz nie przykładam takiej wagi, że wyprzedziłem trochę tutaj Nikolę w odpowiedzi. Ja to robię po części z automatu, tak? Nieważne, czy to jedziesz do Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, czy jedziemy na południe. No teraz na południe troszeczkę mniej się jeździ już. Trudno to tak powiedzieć, bo niejednokrotnie jest tak. Poniedziałek rano wyjeżdżasz, we wtorek już jesteś we Francji, w Paryżu. Pod Paryżem mamy na przykład rozładunki. To my nie zwracamy naprawdę na to uwagi, w którym momencie, gdzie nagle jesteś, tak? No dobra, po prostu jedziemy to z automatu. inaczej. To ile kilometrów pokonujecie? No niech wypowie się Nikola, bo Mniej Nikola więcej. w podwójnej jeździ, to oni robią troszeczkę więcej, bo mają 2 razy więcej do dyspozycji czasu. No ale tak nie aż dużo, bo jednak robimy te 18, 19, no zależy po prostu od miesiąca. Teraz na przykład są wakacje, fabryki stoją. 18-19 tysięcy? Tak. To nie jest dużo, bo gdzieś tam wiadomo, w pojedynczej robi się więcej, no bo jednak inaczej to się... Inaczej jest troszeczkę zaplanowane, znaczy Tak. więcej jakbyśmy podzielili wasze kilometry na No dwóch, tak, dokładnie. No bo im wtedy wychodzi około 9 000 na głowę, jak to się mówi, nie? Na obsadę pojedynczą. A u nas tak wychodzi średnio około 12 000 w pojedynczej obsadzie, nie? Jeżeli tak to będziemy rozpatrywać. Podwójna obsada po prostu jest dobra do tego, żeby dojeżdżać gdzieś dalej, albo na przykład... Notabene takie pary zrobić w jeden dzień. No tak, że po prostu na strzała. Na strzała, jak tak. my to mówimy potocznie. Albo 3 miejsca rozładunku i załadunek. Wiadomo, no, pojedyncza obsada nie jest czasami w stanie, gdzieś tam tu jest dojazd, tutaj jeszcze rozładunek dochodzi, tak? A my jesteśmy po prostu tak jak na przykład w ostatnim miesiącu, no to po 3 zrzutki gdzieś tam 3 miejscowościach trzeba dojechać po prostu. No podwójna obsada ma na to czas. Aczkolwiek uważam, że nie jest to jakiś wygórowany gdzieś tam jakby wskaźnik tych kilometrów, no bo jednak nie robimy ich jakoś nad wyraz dużo. Po prostu robimy tak. Bo prawda jest też taka, to trzeba powiedzieć, mało ludzi o tym mówi, że podwójna obsada jest bardzo absorbująca. 21 godzin na nogach. Musisz być do dyspozycji. A jak często się takie obsady zdarzają? Teraz bardzo często. I to Często. też zazwyczaj są pary, czy nawet tak Nie, znajomi? koledzy na przykład. Mhm. Koledzy, znajomi. Wiadomo, ja też niejednokrotnie jeździłem w podwójnej, no ale to sobie dobieramy się wtedy między sobą na tej zasadzie takie, no ja jestem niepalący, chciałbym, żeby ktoś jeździł ze mną niepalący, No a to zresztą łatwo. sobie poradzimy. No ale to tylko, na przykład tak tylko wtrącę, że jeśli chodzi o takie warunki pracy, jako na przykład w moim przypadku kobieta, Raben bardzo gdzieś tam pozwala mi czuć ten taki komfort psychiczny pod tym względem, że faktycznie ta ciężarówka jest przypisana, jeżeli coś się dzieje z nią, jest wymagany serwis, cokolwiek z takich rzeczy technicznych, to nie zabierają mi, załóżmy, tej ciężarówki i ja muszę jechać ciężarówką innego kierowcy, na przykład, który samochód stoi na placu, jest wolny, akurat kierowca ma pauzę, czy gdzieś tam Czy urlop. urlop. Nie wymagają ode mnie takich gdzieś tam rzeczy, bo wiedzą, że po prostu ja potrzebuję też jako kobieta mieć jakieś swoje takie inne rzeczy gdzieś tam w ciężarówce, które są mi potrzebne na co dzień. Chociażby, aby utrzymać tą higienę a wiadomo, no to jest drugi dom. My tam mamy wszystko. Przynajmniej ja wożę po prostu połowę domu do ciężarówki. Jak teraz na urlop jechaliśmy, no to musiałam wypakować cała osobówka po prostu po sam dach rzeczy, no wszystkiego po prostu.
No to jest drugi dom, ja potrzebuję mieć tam... Przepraszam, że tak ci wtrącę, że ty mówisz, że ja jeżdżąc sam w pojedynczej obsadzie miałem to samo. Czyli masz swoje garki, kucheneczka, rzeczy do załadunku. Słuchajcie, to do wyposażenia zaraz dojdziemy, bo to mnie bardzo interesuje, jak wygląda taki mini domek. Ale chciałabym jeszcze poznać trochę szczegóły systemu, w jakim pracujecie. Bo powiedzmy, wyjdźmy od takiego punktu zero, czyli momentu, kiedy macie dni w domu, czyli akurat trafiacie do domu i jedziecie do pracy. I jak to się zaczyna, ta cała praca? Czyli najpierw musicie jechać do jakiegoś punktu dystrybucyjnego, gdzie zabieracie swoją ciężarówkę zapakowaną, wyruszacie. Do bazy po prostu. No tak, do bazy. Ja mam bazę w Gątkach, Nikola w Gniewomierzu. I tam siadacie do swojego samochodu zapakowanego. Znaczy musimy pobrać sobie naczepę, pospinać oczywiście, zabezpieczyć ładunek. Załóżmy, mamy zawsze 3 dni wcześniej mamy trasę wysyłaną. Co konkretnie, gdzie jedziemy, numer bordero i dzwonimy zawsze sobie do biura już po numer naczepy. Sprawdzamy ją oczywiście, czy nie jest uszkodzona, bo musimy protokół pobrania wypisać. Spinamy towar oczywiście, zabezpieczamy ten ładunek i dopiero kiedy jest wszystko ok, to idziemy pobrać dokumenty naczepy i dokumenty ładunku. Także dopiero później możemy się spiąć ciągnikiem i możemy ruszać w trasę. I co kółko po prostu przepinamy naczepy. Tak to u nas wygląda. Co kółko, czyli zrobiona pełna trasa, tak? Tak. Cały towar rozładowany. Tak, czyli na przykład załóżmy do Niemiec rozładować, załadować, powrót na Legnicę. W naszym przypadku zostawiamy naczepę załadowaną na przykład pustymi pojemnikami, tak jak u nas to zwykle wygląda. I pobieramy z towarem i z powrotem na rozładunek gdzieś tam. Czy do Niemiec, czy do Francji, Holandii. I po kilku takich kółkach znowu macie już ten czas wolny w domu, tak? No to tak akurat różnie bywa, bo na przykład w przypadku pojedynczej obsady niejednokrotnie ja zostaję na zachodzie, kręcąc pauzę 24-godzinną i wiadomo, w zależności jak tam wypada nam załadunek czy rozładunek, no to tak się właśnie odbywa, że ja akurat nie liczę w postaci kółek, że wyjazd, powrót, bo jednokrotnie mamy przerzuty między naszymi klientami, obsługujemy tak samo Rabena, Raben Polska, Niemcy, czy Raben Holandia, Polska. Różnie to bywa, nie? No, każdy z naszych oddziałów ma inną specyfikę pracy, nie? Południe chodzi, że tak powiem, Gniewomierz chodzi w kółkach typowo, a my no tak troszeczkę inaczej, nie? Niejednokrotnie jest to też kółko, ale przeważnie to jest bardziej taki przerzutowy towar. Nie kabotaż, ale no wiadomo, jedziemy, załóżmy towar, mamy rozładunek w Belgii, z Belgii towar przerzucamy do Niemiec, z Niemiec z powrotem do Polski, bo to jest też wymiana między oddziałami Rabena, nie? W przypadku Gądek. No u nas to wygląda 3-2 kółka. Ja zawsze tak mówię 3-2. Wyjeżdżamy w jednym tygodniu w niedzielę, wracamy w sobotę. No i później wyjeżdżamy w poniedziałek i wracamy w piątek. I znowu niedziela, sobota i później poniedziałek, piątek. Także tam, gdzie są 2, to jest ten lepszy tydzień, bo się wyjeżdża w poniedziałek i wraca w piątek. Na ten gorszy, no to gdzie się wyjeżdża w niedzielę, a wraca w sobotę. Także tak to... Szalony tryb życia. No właśnie mało czasu w domu, ale no jednak coś za coś. No. Dobra, to teraz powiedzcie mi, jak wygląda wyposażenie w waszym samochodziku i co sprawia wam, powiedzmy, największą trudność. Już nie mówię o takim ogólnym zjawisku typu, że właśnie kontakt z rodziną czy coś, tylko, w sensie, że jest go mało, tylko w kontekście już samego życia w ciężarówce takiego technicznego. No to na przykład chociażby, nie wiem, włosy. Pójdę się wykąpać, załóżmy na tą stację, no ale włosy mokre, tak, a załóżmy jest zima, tak, no słabo byłoby gdzieś tam na rozładunku w mokrych włosach chodzić, tak, żeby się od razu przeziębić, no to wiadomo, jakieś tam suszarki, prostownice na zapalniczki samochodowe szukałam, no ciężko gdzieś tam, ale teraz gdzieś tam to tak opanowałam, że no, po prostu ograniczam jakby takie bardziej kobiece rzeczy, ale jednak to takie wyposażenie na przykład jak to się nazywa, ten taki, no gazówka, nie gazówka, tylko ten... Kuchenka gazowa. Kuchenka gazowa właśnie, na te naboje takie. To jest podstawa razem z takimi naczyniami, czy garnki, tak, do podgrzania. Czajnik, czy no właśnie, takie rzeczy podstawowe, gdzieś kawa, czy herbata, cukier, no to wszystko po prostu leży w półce u góry, jak w szafce w domu. Co jeszcze takiego można, no teraz sobie tak
Tam jest po prostu wszystko. No, trzeba mieć i odzież jakąś tam, wiadomo, i pracowniczą, i prywatną gdzieś tam przygotowaną. Trzeba mieć komplet pościeli gdzieś tam. No po prostu tam jest wszystko. Przynajmniej w moim przypadku no ciężarówka jest po prostu po sandach napełniona wszystkimi po prostu gdzieś tam potrzebnymi, niezbędnymi rzeczami. Wyposażenie, jak to się mówi, podstawowe, czyli nasze rzeczy osobiste plus rzeczy robocze, tak? No tak. Bo wiadomo, no nie, są firmy, na które cię nie wpuszczą, jak to się mówi, w szorcikach, w klapkach. Musisz mieć buty robocze, musisz mieć długie spodnie, wiadomo, z paskami, czyli odblaskowe, do tego kamizelki, bluzy. No to ja powiem tak, my możemy sobie tu o tym opowiadać dużo, ale na następny raz to po prostu byśmy cię zaprosili No właśnie. Powiem i wam. to wtedy byś dopiero powiedziała, wow, to Ale jest ja przeżycie. bardzo chętnie Do naszej bym... kabiny tak samo, bardzo chętnie. Nie, bo- ja mówię w naszym imieniu, zaprosili Tak, ale jeszcze- ogólnie. Ogólnie do Rabena, ale no. do mnie tam i do partnera, do takiej stricte gdzieś tam kobiecej ciężarówki, że tak to powiem, też O, właśnie. zapraszam. Ale i powiem to... wam, że dla mnie to jest fascynujące, bo ja już kiedyś miałam okazję rozmawiać, on też tak chyba o sobie mówi, z busiarzem. Więc Tak. to już był taki zalążek tego wszystkiego, bo jednak no, ciężarówka to jest inny też samochód gabarytowo, inny też trochę pewnie robi trasy, ale już wtedy wydawało mi się to fascynujące i za każdym razem, jak właśnie w czasie drogi, bo ogólnie to ja sporo kilometrów pokonuję w miesiącu, bo pochodzę z Dolnego Śląska, więc... Naprawdę? Tak. Więc Legnica jak najbardziej Znaczy tereny ja z są- Wałbrzycha jestem, także ja jeszcze mam godzinę do Legnicy. Boże, Wałbrzych w moim serduszku, naprawdę. No ja bardziej z okolic Karpacza, z Gorzelca. Ale właśnie trasa Warszawa... Czyli dokładnie? O, Karpat z jeszcze. Gorzelec? No To jak? nikt nie powie, nikt tego nie zna. Gryfów. No, bardzo blisko mieszkacie siebie w sumie. Trochę tak. W każdym razie, więc ja trasę pokonuję dość dużo, no bo to jest 500 kilometrów powiedzmy z Warszawy, a jeszcze tam i z powrotem, no to tysiak się robi. I po tych naszych drogach szybkiego ruchu jeżdżę dużo. I jak właśnie zjeżdżam na jakiś mop na chwilę, to uwielbiam przyglądać się tym ciężarówkom i tym, temu, co się dzieje dookoła. Właśnie ci kierowcy sobie akurat jakieś jedzenie przygotowują albo ćwiczą sobie czy coś. Fascynujące jest to dla mnie na maksa. Ale tutaj jeszcze te nasze mopy nie oddają tego, co odbywa się to na zachodzie, właśnie na takich ala mopach, czyli jak ja to nazywam, autohofach, czy po prostu stacjach, gdzie naprawdę jest też międzykulturowość tych kierowców, bo są, wiadomo, Bułgarzy, Rosjanie, no my Polacy, tak? I spotkanie się takie i przejście przez ten parking, gdzie niejednokrotnie czujesz wszelakie zapachy kuchni europejskiej, tak ale co wiadomo, w naszym przypadku to zawsze spotkanie to jest co? Gotowanie naszego rosołu. O proszę! To jest tam. Generalnie kierowcy są mistrzami gotowania rosołu. To mogę powiedzieć, szczególnie, no nikt mi tego nie zaprzeczy. I każdy powie, no faktycznie, no ten rosół to jest... Zrobiony przez kierowcę. Tak, oczywiście, to tam... A szczególnie mój kolega jest bardzo dobry w rosole. Coś czujesz, że za tym jedzie jakaś anegdotka, tylko nie wiem, czy nadaje się do publicznego opowiedzenia? Nie, Dlaczego jest to najlepszy? nie anegdotka, tylko po prostu mówię, mój kolega jest bardzo mistrzem gotowania rosołu. Naprawdę. A powiedz... Opracował to do perfekcji. A zdarzyły się wam właśnie przy okazji takich międzynarodowych spotkań na parkingu jakieś ciekawe, nie wiem, nawiązanie jakiejś znajomości, coś takiego? W moim przypadku nie, bo po prostu... Czy to jest moment na odpoczynek? Słucham? Moment na odpoczynek. To jest moment na odpoczynek, spotkać się ze znajomymi, czy nawet z rodakami, z Polakami. Generalnie to wystarczy. No, to jest naprawdę czas na taki dla nas, tak? A czy tobie, Nikola, się zdarzyła jakaś taka historia? Tak, oczywiście gdzieś tam w tych historii parkingowych, że tak to powiem, tak potocznie zwanych, jest wiele, aczkolwiek najbardziej taką, którą zapamiętałam, była sytuacja, w której stanęliśmy na parkingu, no i poszłam do toalety. Wracając, kierowca z holenderskiej firmy zaczepił mnie w sumie. Okazało się, że to jest Polak, który się wyprowadził po prostu za granicę. Wcześniej jeździł w Rabenie. No i nagle ani się nie przywitał, ani nic. Ja podchodzę do swojej ciężarówki, a on po prostu do mnie mówi: a ile ta ciężarówka ma lat? I tak mówię, patrzę, ani nie odpowiedziała. Mówię, no 5. A coś się stało? A kierowca mówi, to ja nią zaczynałem jeździć. Ja Dokładnie mówię, to samo?
Tak, a spotkaliśmy się w Niemczech, kierowca, który wyprowadził się po prostu do Holandii na obcych blachach. Ja mówię, fajnie, że Polak, bo zazwyczaj jak Polacy gdzieś tam w zagranicznych firmach się spotyka taki kierowca, no to się rozmawia, fajne takie spotkanie, ale mnie to zdziwiło, że tak pierwsze pytanie, ile ta ciężarówka ma lat? Ja mówię, 5. No bo ja nią zaczynałem. Mówi, te blachy, skojarzyłem po blachach. Mówi, ja zaczynałem jak ten ciągnik po prostu zaczynał w Rabenie, że tak to powiem, jeździć. Dla mnie to po prostu był taki zbieg okoliczności. Jednak rabeniaki są wszędzie, że tak to powiem. Po prostu takich ciekawych historii można by opowiadać naprawdę. Nie ma dnia bez jakiejś przygody w trasie, że tak to powiem, ale jest w miarę spokojnie. A powiedzcie mi, bo wydaje mi się, że tutaj przez tą naszą rozmowę już gdzieś się to hasło przewinęło. Co oznacza 9:11:45? Jakieś takie oznaczenie jest? To chyba dotyczy jakoś systemu pracy, godzin? Odpowiedz na 2 pierwsze, a 3 ostatnie. 9:11 twoja kwestia. Właśnie tak trochę nie bardzo, bo 11 na przykład my nie robimy, tak? No tak, bo my mamy dobra, 9. to może inaczej. To ja 9:11:45 będzie twoje. 9:11. Ale my też nie robię, bo my się zmieniamy od razu. Po prostu ale opowiedz, 4-5, Sebastian, po prostu opowiedz. Tak, chodzi to o musimy, weekendówkę, regularny, tak. 9:11 w skrócie, czyli 9 godzin pauzy lub 11, w zależności od tego, jak potrzebujemy ten czas zagospodarować celem dojazdu do klienta lub podjęcia jakiegoś ładunku, tak? To wiadomo, 9 godzin się robi pauzy lub 11. To nie na zasadzie takiej, że jakby to szybko powiedzieć, ciągle kierowca musi robić 11, bo niejednokrotnie czekamy na załadunki, wychodzi nam 3 godziny pauzy, wtedy można ten odpoczynek skrócić, ale to się liczy jako pełen cykl odpoczynku, czyli 3+9. Lub po prostu 9 godzin tylko się robi pauzy, bo tak trzeba. Okej. Trzeba po prostu dostosować swoje życie w takim trochę być rygorze, że trzeba nieraz, że tak się mówi krótko, spiąć 4 literki i swoje zrobić. Tak, na pauzie tylko wykąpać się, No, pozbierać. A Nikola może opowiedzieć o 45, czyli o weekendowej pauzie. No tak, to jest czas, który gdzieś tam odbieramy w weekend, tylko nie wiedziałam, czy chodzi o 45 minut po 4:30 i tak mówię, nie. kurczę, my też nie odbieramy, bo jednak jak się jedzie w pojedynczej obsadzie, to po 4,5 godziny trzeba zrobić 45 minut przerwy, nie w przypadku podwójnej obsady, tak. Bo my możemy się zmienić po prostu karty i od razu jechać, i tak też robimy. A niejednokrotnie tak trzeba. Tak, ale to też z drugiej strony tak naprawdę my się staramy szybciej wrócić do domu, tak? Jakby, po co siedzieć w ciężarówce gdzieś tam za granicą, tak? Jak nie trzeba. Najlepiej zrobić swoją robotę, jak najlepiej ją zrobić i wrócić do domu, także na te 45 godzin do domu, tak? Bo tyle gdzieś mniej więcej co weekend nam wychodzi. 45 lub w waszym przypadku, w moim niejednokrotnie wychodzi 60, bo jeżeli skrócimy odpoczynek na zachodzie, czyli tam w granicach 24-30 godzin pauzy, tak ci wyjdzie, to na następny weekend musisz to wszystko oddać, to wychodzi około 66 godzin odpoczynku weekendowego w domu. Nie? Sporo tej matematyki tam macie. Nie tylko liczenie pauzy, ale też czas pracy, tak? Trzeba sobie po prostu to najlepiej zapisywać. Człowiek jest tylko człowiekiem, może się pomylić. Wiadomo, nasze urządzenia, czyli tachograf czy Transixy pomagają nam w tej pracy, ale nie można do końca ufać maszynom. Właśnie nie można. Ostatnio o 5 minut przegięłam czas pracy przez to, że mi źle pokazywał. Ale to jest duży problem? Do 5 minut raczej. Generalnie żadne służby jakoś... Czas pracy jest bardzo restrykcyjny. Belgia, Francja. Akurat we Francji jeszcze nie. Belgia, Francja przy kontrolach, oni bardzo uważają na czas pracy. Czas jazdy nie, bo można przekroczyć, bo wiadomo, nie zawsze na tym parkingu jest miejsce. Albo nie ma parkingu. Nie, czas pracy masz sobie zaplanować tak, że nie musisz jechać te 4:30. Jedź po 4 godzinach, stań na tym parkingu, bo z doświadczenia już wiemy, znamy te drogi europejskie, wiemy gdzie. Nawigacje też pomagają, bo pokazują parkingi, gdzie znajdują się. Jakie parkingi? Wiadomo, jedziesz z towarem na plombie, musisz stanąć na bezpiecznym parkingu, czyli na autohofie, tak? Jedziesz z towarem, który nie ma plomby, nie wymaga bezpiecznego parkingu, stajesz na normalnej stacji, tak? A zdarzyły się wam jakieś takie, zakładam, że się zdarzyły, więc bardziej jakie to były, takie niebezpieczne sytuacje? To znaczy może niebezpieczna sytuacja, a to by była wtedy, jak ja bym wyszedł, ale dla tych gości.
Nie dla mnie, tylko dla nich. Okazało się, że było 2 złodziejaszków, ale z racji tego, że się powstrzymałem, nie wyszłem, no skradli tylko 10 opon z przewożonego ładunku ode mnie. A często się takie kradzieże zdarzają? Bardzo. Czyli wy jeszcze musicie trochę być obrońcą tej swojej To ciężarówki. znaczy się, nie, no jeżeli, powiem tak, to były pierwsze w ogóle moje trasy w Ravenie i dlatego zostałem okradziony. Później tam wiadomo, po rozmowach z kierownictwem też było wytłumaczone, że z takim towarem tylko bezpieczny parking, a Belgia i Francja jeszcze nie posiadała w tym czasie tylu tych parkingów bezpiecznych, takich opłotowanych, typowych, jak to zawsze mówimy, więzienia lub Alcatraz, gdzie się wjeżdża, jest zamykany szlaban, druty kolczaste, kamery. Przy emigrantach, no to nawet to im nie przeszkadza to sforsować. To nawet nie chodzi o towar, a bardziej o życie. O swoje, tak? My na przykład posiadamy w ciężarówkach, jak to zawsze się mówi z angielskiego, te night locki, czyli zamki zewnętrzne, które no generalnie by musiała straż przyjechać, żeby to otworzyć. Nie? No niejednokrotnie zdarzały się tam wybicia szybu u kolegów, co opowiadają, tak, że była próba włamania lub coś takiego, nie? Ale no ja akurat nie doświadczyłem tego. Ja na szczęście też nie. Także. Tylko raz ładunek był skradziony. I proszę tak się trzymać, Znaczy, no ale Raven też daje możliwość tego stawania gdzieś tam, nie wiem, nie na bezpiecznych musimy... parkingach, tak. My dokładnie. nie musimy stać na jakichś tam przemysłówkach, coś, bo to jest w ogóle przede wszystkim niebezpieczne. Druga rzecz, brak toalet, higieny i w ogóle, no... Tak. Powiedz mi, Nikola, bo no ty jeździsz ze swoim partnerem, ale czy pomimo tego jako kobieta masz takie sytuacje, że czujesz się niebezpiecznie? Czy właśnie ze względu na to, że jest z tobą partner, to raczej nie kojarzysz takich akcji? No, niebezpiecznie jest zawsze gdzieś tam na parkingach samemu gdzieś chodzić po nich, czy jako kobieta w ogóle jak jest ciemno, no to ja się boję, zawsze go gdzieś tam przebudzam, mimo że ja prowadzę, staję gdzieś tam do toalety, ale mówię na chwilę tylko wstawaj, idziemy do toalety i zaraz idź spać dalej. Są takie sytuacje, w których no nie czuję się komfortowo, w szczególności, że jest załóżmy 50 kierowców i jedna ja kobieta, tak? A wiadomo, no kierowca no nie zawsze gdzieś tam ma jakieś dobre zamiary, czy nie będę teraz gdzieś tam zakładać, że każdy kierowca gdzieś ma jakiś załóżmy... No ludzie są różni. No właśnie, tylko po prostu to jest jednak strach. No ja mam te 157, no to co ja tak naprawdę mogę, tak? Mogę mieć, nie wiem, gaz pieprzowy i tak dalej, no ale jeżeli przyjdzie do mnie taki 2-metrowy, no to co ja tak naprawdę mogę poradzić. A powiedz mi, jak dużo dziewczyn znasz, które jeżdżą też jako kierowcy? Znaczy ja osobiście tylko koleżankę z Ravena. Też jest z partnerem, ale tak to osobiście nie znam za wiele. No znaczy to tylko właśnie tą koleżankę z Ravena, a tak to nikogo więcej. A gdzieś na parkingach mijasz? Tak, mijam, tylko bardzo często to jest tak, że same o tym mówią, że jeżdżą, bo na przykład dobry zarobek, ale one tylko po autostradzie, na wprost. No, a gdzieś tam partner po prostu gdzieś na załadunkach, rozładunkach. No ale no takich kobiet, myślę, że takich z zamiłowaniem nie ma jeszcze tak wiele, ale już naprawdę widać na drogach powoli te kobietki, które gdzieś tam, nawet same, które jeżdżą bez partnerów, to już coraz więcej tego jest, tak, że w dobrą stronę to idzie, bo jednak się gdzieś tam mają na tyle odwagi w sobie, że po prostu próbują, nie żyją jakimiś takimi stereotypami. Tak, no bo ja na przykład na fabrykach niejednokrotnie ja muszę pokazywać prawo jazdy, w Niemczech tak jest, zawsze gdzieś tam wołają o ten paszport, tak, no to dowód osobisty im kierowcy pokazują, ale ja muszę prawo jazdy pokazać, bo oni mi nie wierzą, że jestem kierowcą, naprawdę. I to niejednokrotnie tak po prostu, że nie tylko to prawo jazdy, no i tak no po prostu tak to gdzieś tam wygląda, że no jest takie nastawienie, albo no starsi kierowcy, tacy już co więcej na wstecz niż ja do przodu, no to wiadomo, że też podchodzą do mnie jako do, no jak kobieta za kółkiem, no przecież to nie może wyjść, tak, no ale jednak no wychodzi, no bo tak naprawdę trzeba chcieć, lubić i dlaczego by nie? Ważniejsze chyba są te osobiste predyspozycje. Dokładnie. Więc przy okazji, jakie uważacie, że trzeba mieć predyspozycje, żeby jeździć? Bo ja tak sobie myślę, że trzeba mieć całkiem niezłą odporność na sen, na zmęczenie. Na stres. Też. I na stres. Okej, ale to bardziej jest stres związany z czasem, z którym się ścigacie? Nie, my się nie ścigamy z czasem. To nie chodzi o to. Mamy wytyczony czas, wiadomo, jest to coś zaplanowane tak, że
Jest okienko czasowe, które mamy do dyspozycji, ale to, co powtarzałem, przy obecnym natężeniu ruchu Czyli bardziej i chodzi o tych warunki drogowe. warunkach drogowych, które się zdarzają, wypadki, remonty, korki, no niejednokrotnie nie da się tego przeskoczyć. No i towar dojeżdża później, tak. Mimo najszczerszych chęci kierowców. Przede wszystkim trzeba być odpornym na stres i odporny na sen? Nie, trzeba po prostu się wysypiać. Okej. To jest bardzo mądre podejście. Po prostu tylko się wysypiać, bo snu się nie przeskoczy. No tak, bo słyszałam, że brak snu jest porównywalny do bycia pod wpływem alkoholu, w sensie jeśli chodzi o koncentrację na przykład. Tak, wedle ostatnich badań, które były prowadzone, do tego to prowadzi, a później widzimy ciężarówki, niejednokrotnie koledzy zasypiają. To też później ma wpływ na to. No pewnie. A powiedzcie mi, jakie są najpopularniejsze mity, takie stereotypy krążące wokół pracy właśnie zawodowego kierowcy? Ale tak dokładniej... Z jakimi się spotykacie? Na przykład jakieś takie założenia dotyczące tego właśnie, co robicie, jak pracujecie? No to znaczy może nie mi, tylko po prostu komuś, kto nie miał styczności w ogóle z ciężarówkami, wydaje się, że to, co powiedziałem na początku, prowadzić 9 godzin, to jest co tam? Ale ja sobie nie wyobrażam, co musi być w głowie takiego człowieka, żeby mieć takie założenie, bo to chyba w ogóle musi nie mieć prawo jazdy, bo przecież jadąc samochodem na trasie więcej niż 2 godziny, to od razu czuć, więc kto może w ogóle pomyśleć, że 9 godzin jazdy to jest bułka z masłem? No niektórym się wydaje, że tak to wygląda. Niesamowite. Że to jest po prostu, co tam? Co jest w ich głowie? 9 godzin, no i w ogóle manewrowanie takim zestawem. No właśnie. Osobówki, znaczy ludzie, którzy jeżdżą gdzieś tam osobówkami, tylko gdzieś tam się na tym opierają i to nie są w stanie gdzieś tam swojej wyobraźni na tyle wytężyć, żeby po prostu troszeczkę zrozumienia wykazać w pewnych sytuacjach. Także to nie jest, nie dość, że to gabaryty robią swoje, no to jednak jest też taka monotonia podczas tej jazdy. Głównie się jeździ po autostradach, wiadomo, gdzieś do jazdy do fabryk, już trzeba zjechać z tych autostrad. Na spedycję. Tak, także to... A właśnie, jak umilacie sobie drogę? Bo na przykład ja wśród słuchaczy moich podcastów mam sporo zawodowych kierowców, którzy po prostu w drodze słuchają sobie podcastów, żeby się czegoś dowiedzieć, się nie nudzić. Więc jak wy sobie radzicie z tymi godzinami? Czy ja się zawsze chyba skupiam tak na drodze. Nigdy tak nie myślałam na tym, co robię. Znaczy, jak jestem czasami zmęczona, to zawsze jakieś tam owocowe landrynki, czy tam ciućki leżą z boku i muszę sobie tak, ale bo się skupiam na tym i po prostu jakoś szybciej ten czas mija. Ale tak, to po prostu skupiam się na drodze. Tam nie może być też takich sytuacji, że jak niektórzy kierowcy sobie wyciągną laptopa, tam jeszcze coś bo są takie sytuacje. Tak, I będę się skupiała to idzie na drodze spotkać. Tak, naprawdę. Przecież raz przejeżdżając koło niemieckiej ciężarówki, tam, nie wiem, kierowca miał jednego laptopa, jednego tam tableta, czy co tam nie było. Oczywiście tu mu jeszcze nawigacja po oczach świeciła, i na 3 komputery i on sobie po prostu... nie, trzeba się jednak skupić na drodze. Można sobie umilić na przykład słuchając podcastów, ale głównie trzeba się skupić na tej drodze, bo to jednak nie jest samochód osobowy, można wyrządzić naprawdę dużą szkodę i nie chodzi tylko o nas, chodzi o innych uczestników ruchu. To jest za duże jakby odpowiedzialność za nas wszystkich tutaj na drogach. Oczywiście. Znaczy ja bardzo lubię audiobooki. Czyli też podobnie jak podcasty, w sensie, oczywiście, że opowieści. Oczywiście, audiobook i słonecznik i można sobie jechać naprawdę. Czas czyli tak też płynie. przekąski. Nie, słonecznik nieuskany. No dobra, to też jest przekąska, nie? Tak, ale to tak, jak już jest ostateczność, jak to zawsze mówię, tryb nocny jazdy, tak, to słonecznik pomaga, bo trzeba się skupić, nie? Trzeba się skupić, jego się wyrzuca, nie? Ale nie przez okno, pstryk, tylko do kubeczka. I tak można sobie jechać. Czas naprawdę minie. Dobra książka lub przeważnie dobra książka musi być na audiobooku. Ile książek można przeczytać w ten sposób w ciągu jednej trasy, Znaczy nie. W ciągu jednej trasy? Nie, to tam na parę tras się taką książkę rozkłada. To tak słowiska są różnie, bo od 15-16 godzin krótko są takie. Czyli mam na myśli jednej trasy, czyli tego jednego kółka, czy takiego wyjazdu w ogóle, nie? Znaczy nie, Nie, że jednego od A do B, tylko tak... Nie, tak. To taka książka tak do tygodnia, nie?
do tygodnia starczy. Super. Dobra, no to słuchajcie, na koniec moje pytanie. Czy macie jakieś ciekawe historie związane z waszą pracą, które chcielibyście opowiedzieć? Najbardziej zaskakujące albo które zapadły wam w pamięć, a są związane z tym, czym się zajmujecie? Ciekawa historia, to jest zarazem też taka troszeczkę śmieszna. Jechałem kiedyś z kolegą w podwójnej obsadzie, ale na 2 samochody. To znaczy, on jedno auto prowadził, ja drugie. On był doświadczonym kierowcą w stosunku do mnie, a to była taka wkrętka w stosunku do mnie, bo do mnie zadał mi pytanie: słuchaj, jedziemy na Zgorzelec czy na Jędrzychowice? Okej, no to ja rozumiem Tak. ten żart. To był żart, nie? A ja tak przez CB Radio rozmawialiśmy, a ja mówię: ty, Tomek, bo cię zaraz palnę, nie? Mówię: oczywiście, że jedziemy na Zgorzelec, a ty sobie jedź na Jędrzychowice, jak chcesz. No. Okej. Nie można się pomylić. No ja na początku swojej kariery meldowałam się raz u kierowcy, także w Niemczech, bo myślałam, że to jest ktoś z biura po prostu. Z biura wychodził kierowca, bo się też pewnie meldował tam. Oczywiście Niemiec. No i wchodzę i myślałam, że to jest po prostu biurowy. I do niego i mówię, że ja tutaj przyjechałam tam po niemiecku, przyjechałam się rozładować, załadować tu, tam. Już wiadomo, wyuczona, żeby tylko pamiętać, no bo na początku ten stres, żeby, no to zapamiętałam sobie szybko, gdzie mam się meldować, gdzie załadunek, gdzie rozładunek i tak po prostu z marszu. Kierowca otworzył drzwi, a ja od razu do niego, że tutaj przyjechałam tu, po to i po to. A on taki zdziwiony, nie wie, o co mi chodzi. Zaprowadził mnie tam do tego biura. Ja mówię: kurczę, ja się do kierowcy meldowałam. Oczywiście partner siedział z tyłu za mną, a specjalnie mi nie pomagał, bo chciał, żebym się nauczyła sama meldować na początku. No i siedział i się śmiał za mną, że ja się do kierowcy melduję i tak po prostu... No takie sytuacje były stresujące na początku, ale też zabawne. No teraz z perspektywy czasu po prostu, no śmieszne są. A powiedz mi, bo powiedziałeś, że po niemiecku się meldowałaś. Czy faktycznie znasz niemiecki, czy tylko wyuczone jakieś formułki i na tej zasadzie? Pojedyncze jakieś tam skróty, zwroty takie, no po prostu trzeba je znać, wiadomo, no bo tam komunikacja taka musi być. To się ogranicza w jakimś takim główne... Do 4-5 zdań wystarczy. Tak. Ale operujecie głównie angielskim i niemieckim? Czy jeszcze... Czy angielski, niemiecki? No tak, angielski, niemiecki. Generalnie jedyny jest problem we Francji, nie? No tak, bo tam francuski tylko... Oni tylko uważają jedyny język Balzaka. Absolutnie. Tylko przy granicy niemieckiej często można spotykać właśnie... Tak, Niemców pracujących we Francji, czy odwrotnie, Francuzów pracujących w Niemczech. I po niemiecku można się z nimi gdzieś tam porozumieć. Chociaż ja jak pierwszą trasę jechałam do Paryża, mówię do Francji, a tutaj też przy granicy, to oczywiście pierwsze co, no to mówię: Krzysiek, ty prowadź, ja się uczę francuskiego. No i oczywiście poszłam się zameldować, przywitałam się po francusku, powiedziałam po niemiecku, co chcę tam zrobić, a na koniec pożegnałam się po polsku, także ja zawsze gdzieś tam łączę wszystko, tak. A nie, no to jeszcze też takie fajne jest, jadąc do Holandii, nie wiem, czy to były pierwsze trasy i też wchodzę i mówię tego, a było takie spojrzenie: no cześć. Tak, bardzo często tak się A no zdarza. cześć. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że przed wami same bezpieczne kółeczka i będziecie bezpiecznie jeździć po tych drogach. Ja nie ukrywam, mam też duży sentyment do ciężarówki Rabena i to nawet nie ze względu na to, że teraz mam przyjemność tutaj prowadzić podcast, ale parę takich sympatycznych historii właśnie z ciężarówkami Rabena miałam na drodze, że tam sobie z kierowcą machnęliśmy czy coś takiego. Zawsze doceniam takie małe rzeczy. Także samych bezpiecznych kilometrów pokonanych i dalszej satysfakcji z waszej pracy. To znaczy, my dziękujemy, a my powiemy z mojej strony, powiem tak, zawsze mówimy tak, że tyle samo bezpiecznych wyjazdów, co powrotów, tak? Dokładnie tak. Także dziękuję wam ślicznie. Dziękujemy również. Dziękujemy.